Pod moim wideo o wadach i zaletach SUV-ów rozpętała się burza. Niektórzy się ze mną zgadzają, inni pokazują przykłady dużych, szybkich, pojemnych SUV-ów i zachwalają ich zalety. Dziś jeden z największych modeli na rynku, to znaczy dopóki jeszcze Infiniti nie wyjechało z Europy. Zapraszam na test! Wsiadam do środka i mam wrażenie, jakbym siedziała w Chevy Avalanche mojej kanadyjskiej ciotki. Oczywiście Infiniti nie ma nic wspólnego z Chevroletem, ale sposób rozplanowania czy wykończenia wnętrza, drewno, jedyna opcja, jest podobny. Niby jest ten dotykowy wyświetlacz, sporo przycisków, ale nie jest tu szczególnie nowocześnie. Nic dziwnego. QX60 jest na rynku od 2012 roku. Producent bardzo zadbał o to, żeby nie przestraszyć klienta tymi kosmicznymi rozwiązaniami. Nie chcę przez to powiedzieć, że tu nie jest luksusowo. Są podgrzewane, wentylowane siedzenia, podgrzewana kierownica, o ile znajdziesz włącznik nad lewym kolanem, zaraz obok przycisku do otwierania klapy bagażnika. Jest kamera cofania i kamera 360 stopni, co w tak dużym samochodzie bardzo doceniam. Jest aktywny tempomat, system ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu, system eliminacji martwego pola i inne tym podobne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Tyle tylko, że to, z czym miałam do czynienia w trakcie jazdy, bo nie musiałam na przykład hamować awaryjnie, działa w sposób, który nijak się nie ma do potrzeb kierowcy. Kamera wyłącza się, kiedy samochód uzna, że to już, a nie po wrzuceniu przekładni w P, jak byłoby wygodniej dla kierowcy. Ale to nic, bo kamerę można włączyć przyciskiem na konsoli środkowej. I właśnie kiedy nacisnęłam ten przycisk, znalazłam najbardziej nieprzydatną funkcję QX60 – asystenta parkowania. Z nazwy brzmi jak system od lat dostępny w wielu samochodach. Uruchamiasz system, samochód znajduje lukę, w którą się zmieści, a następnie przy coraz mniejszej ingerencji człowieka parkuje. Tymczasem w Infiniti Najpierw muszę sama znaleźć miejsce do parkowania i zaparkować przy nim tak, żeby kamery je widziały. Potem na ekranie przesuwam prostokąt, tak żeby pokazać samochodowi, gdzie ma wjechać. Potem odjeżdżam i kręcę kierownicą tak długo, aż tor na kamerze będzie miał zieloną obwódkę. Potem wrzucam wsteczny i jadę. Potem poprawiam. W międzyczasie w to miejsce zaparkował już ktoś inny, a ja rozwścieczyłam sznur samochodów za sobą. Tak, nagrywamy to na prawie pustym parkingu właśnie dlatego, żeby nie przepraszać wszystkich naokoło. W czasie, jaki jest potrzebny na zrobienie tego wszystkiego, największa ofiara losu znalazłaby puste miejsce parkingowe, a najlepiej ze 3 koło siebie i zaparkowałaby bez tych udziwnień. To pierwsze skojarzenie z Chevy Avalanche ma też sens, kiedy mowa o prowadzeniu. QX60 nie jest samochodem na kręte drogi. Trzeba się nakręcić kierownicą jak w autobusie, a samochód przechyla się na boki. Gdybym mieszkała gdzieś na kanadyjskich czy amerykańskich przedmieściach, nie byłoby problemu, ale warszawskie przedmieścia zwykle powstają przy wąskich uliczkach i nikt nie zakłada, że będą po nich regularnie jeździły duże rodzinne auta. Chociaż muszę przyznać, że na garbach i nierównościach zawieszenie dobrze się spisuje.
Niestety, silnik też jest raczej na Stany czy Bliski Wschód. 3,5 litra i 262 konie mechaniczne to rozsądny wybór przy aucie ważącym ponad 2 tony. Tyle tylko, że 12,5 litra na 100 km to dolna granica tego, co udało się osiągnąć podczas testu. A jeśli ktoś kupowałby taki samochód, to raczej do wożenia dzieci w tej z powrotem po mieście. Co jest o tyle trafionym pomysłem, że miejsca z tyłu jest dużo. Są nawet podgrzewane fotele i ekrany w zagłówkach, więc jeśli dzieci zgodnie zażyczą sobie oglądać Krainę Lodu, to nie ma problemu. W tym egzemplarzu jest system nagłośnienia Bose z 14 głośnikami, więc żadna nuta "mam tę moc" ci nie umknie. Niestety, wspólne oglądanie filmu na DVD to najlepsze, co mogę tu zaproponować dzieciakom, bo nie ma portów USB. Jest jedno gniazdo 12V i uwaga, 120V. To kolejny dowód na to, jak na wskroś amerykański w duchu jest to samochód. Raz czy drugi testowałam samochód z 3. rzędem siedzeń i zawsze miałam podczas nagrania zbolałą minę. Zwykle bowiem ani rozkładanie foteli, ani tym bardziej wspinanie się do tyłu nie jest wygodne. O rozkładaniu za chwilę, ale wchodzenie tutaj żaden problem. Przy odrobinie ćwiczeń da się złożyć i przesunąć fotel jedną ręką. Są uchwyty na kubki, co zawsze się przydaje. Miałam coś powiedzieć o składaniu i rozkładaniu foteli w 3. rzędzie. Banalne. Co więcej, pomyślano o tym, żeby sznurki... No dobrze, powiedzmy, że powinnam to robić z trochę większą gracją, ale gdyby to był mój samochód, to robiłabym to 15 razy dziennie. Otóż te sznurki mają tutaj rzepy. W związku z tym nie będą się majtały w bagażniku. Super! Sam bagażnik po rozłożeniu 3. rzędu siedzeń ma pojemność około 250 litrów. Ze złożonymi siedzeniami około 550 litrów. Jest gniazdo 12V, 2 haczyki na torby z zakupami i zaczepy na ekspandery. Pod podłogą apteczka, zestaw naprawczy, trochę miejsca na drobiazgi. Uważam, że byłabym doskonałą soccer mom. Wiecie, taką, co jeździ cały dzień po mieście, bo jednego dzieciaka trzeba do szkoły, drugiego na trening, trzeciego na jakiś balet, potem zakupy, odebrać pranie i tak dalej. Uwielbiam planować, dokąd, w jakiej kolejności pojechać. Tylko nie lubię dzieci. Mimo że QX60 to samochód archaiczny pod wieloma względami, to jednak dla mnie bardzo wygodny. Tyle tylko, że tak duże i tak nieekonomiczne pudło nie ma uzasadnienia, jeśli nie masz tej 3 dzieci. Jeśli Ty masz i wszystko, co skrytykowałam, nie byłoby dla Ciebie problemem, umów się na jazdę próbną. Jestem pewna, że będzie można dostać dobrą cenę, bo Infiniti naprawdę znika z polskiego rynku. Znika z całej Europy. Będziesz tęsknić? Daj znać w komentarzu. Oceń moje wideo, daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia!